W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak wykonać Fantasy French. To paznokcie, które mają pięknie zdobioną końcówkę. Wiedząc, jak ją wykonać, można obudzić w sobie duszę artysty i tworzyć setki połączeń kolorystycznych. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalka Trefon. Cześć. Nasz fantazyjny instruktor z fantazyjnych Tarnowskich Gór wykona fantazyjny French. Zaczynamy. Fantasy French to nic innego jak fantazyjna wersja Frencha konstrukcyjnego, czyli takiego, w którym najpierw budujemy cover, tą ścianę z covera, a następnie dobudowujemy wolny brzeg. I dlatego fantazyjny, ponieważ ta końcówka, ten wolny brzeg będzie co nieco zdobiona. 10 lat temu French konstrukcyjny to był absolutny must have w każdym salonie stylizacji paznokci. Tego się uczyło na szkoleniach podstawowych, to był taki absolutny basic, jeśli chodzi o umiejętności stylisty. Potem z biegiem czasu trochę ten French konstrukcyjny został wyparty przez Frencha malowanego, a dzisiaj jak się przegląda Instagramy, Pinteresty i wszelkiego rodzaju inspiracje, widać, że pomału wraca do nas. Zatem my z przyjemnością bierzemy się za ten trend, odświeżamy go i pokażemy Wam, jak go zrobić, o co w nim chodzi. Naturalną płytkę przemyjemy fioletowym cleanerem, zaaplikujemy AC3 Primer, nałożymy Take Your Time jako bazę i szkielet, przedłużymy łożysko Easy Shape coverem, dyspersję przemyjemy cleanerem Wipe Off, uśmiech wypiłujemy pilnikiem Slim o gradacji 100/180. Szkielet pokryjemy po połowie glasem Nostradamus i H2O, nałożymy Snowflakesy 04, Pixel Emerald i Syrenkę Black. Zbudujemy końcówkę Take Your Time'em, wypiłujemy pilnikiem 100/180, krawędzie wyrównamy pilnikiem Slim, a powierzchnię bufferem 220/280. Całość nabłyszczymy wet lookiem, a dyspersję przemyjemy cleanerem Super Shine. Pierwszy krok to dezynfekcja swoich dłoni, założenie rękawiczek i dezynfekcja dłoni klientki. Przygotowanie paznokcia zaczynamy od odepchnięcia skórek i usunięcia nabłonków rosnących na powierzchni płytki. Do tego celu używamy frezu numer 9 o kształcie stożkowatego walca. Obroty frezarki nie przekraczają 15 000 na minutę. Pracujemy ruchem podpychająco wymiatającym w przeciwną stronę do obrotów frezarki. Tym samym frezem wygładzimy skórki, trzymając rączkę do góry nogami na płasko do ich powierzchni. W ten sposób opracujemy skórki i opuszki. Pora podłożyć formę pod wolny brzeg paznokcia. Ten temat poruszaliśmy już wielokrotnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak idealnie zbudować migdałka, to odsyłam chociażby do tego odcinka. Tam wszystkiego się dowiecie. Widzimy, że w niektórych miejscach pomiędzy formą a wolnym brzegiem widać szczeliny. Wynika to z tego, iż opuszki nie mieszczą się w zaklejonej formie i je wypychają. W takiej sytuacji nacinamy formę. Od rożku wolnego brzegu po wąsa indigo, czyli pod kątem mniej więcej 45 stopni. Pora wetrzeć bazę. W tej roli wystąpi Take Your Time. To żel budujący, który w swoim składzie zawiera substancje poprawiające adhezję do płytki paznokcia, dzięki czemu można go używać wymiennie z bazą. Trik ten przydaje się szczególnie na mistrzostwach, kiedy omijamy etap nakładania bazy i wcieramy ją równocześnie z tworzeniem szkieletu. Mamy wtedy kilka dobrych minut, mamy nawet kilka dobrych minut zaoszczędzonych, a to się przydaje zarówno na mistrzostwach, jak i w pracy salonowej, kiedy na przykład spóźni nam się klientka. Bez względu na to, której bazy używacie, nakładamy minimalną ilość, tak aby po wtarciu wciąż było widać rysy pilnika. Następnie nakładamy odrobinę więcej produktu na formę, układamy szkielet w kształcie migdałka, pracując pędzelkiem na płasko i zdejmujemy nadmiar żelu, odwracając pędzelek włosiem do siebie od końca szkieletu w stronę wolnego brzegu. O ile możemy zrobić szkielet niżej niż planujemy, o tyle musimy pilnować, aby cieńko rozłożyć produkt. Zbyt gruby szkielet zabierze grubość covera, co będzie mieć przełożenie na późniejsze prześwity podczas piłowania. Utwardzamy przez 60 sekund. Pora zbudować uśmiech. Jest to French konstrukcyjny lub inaczej mówiąc budowany. Oznacza to, że linię uśmiechu tworzymy żelem budującym, a nie malujemy ją na powierzchni paznokcia. Dzięki temu mamy szersze pole do popisu podczas zdobienia Frencha, dlatego że możemy i wbudować zdobienie do środka i nasypać tam ozdób. Nie ma takiej możliwości, kiedy robimy typowego Frencha malowanego. Aby wykonać takiego Frencha, budujemy ściany z linii uśmiechu, która na rysunku jest zaznaczona na różowo. Pędzelek będziemy trzymać pod kątem 45 stopni, jak najdalej wyciągając cover, aby stworzyć jak najbardziej ostry kąt. Pracujemy ruchem niteczkowym, czyli tak jakbyśmy chcieli wyciągnąć niteczki z naszego żelu, pracując od środka paznokcia na zewnątrz. Do dzieła! Nabieramy produkt i przesmarowujemy tylko i wyłącznie naturalny paznokieć, trzymając pędzelek na płasko.
Nabieramy większą kulkę i włosiem odwróconym w naszą stronę zrzucamy produkt na łączeniu naturalnego paznokcia z przedłużonym. Następnie formujemy żel w linii uśmiechu, pracując czubeczkiem pędzla. Nabieramy kolejną kulkę, odwracamy pędzelek w naszą stronę, zrzucamy żel na środek płytki i trzymając pędzelek pod kątem 45 stopni, pulsującym ruchem podsuwamy produkt pod skórki, oczywiście dbając o to, aby ich nie dotknąć. Przeciągamy produkt w stronę wolnego brzegu, dochodząc do linii uśmiechu i ruchem nitkowatym od lewej do prawej budujemy ścianę uśmiechu. Pracując żelem Easy Shape Cover, nie dociskamy pędzelkiem ani do szkieletu, ani do płytki paznokcia. Wyobraźmy sobie, że nasz cover to jest budyń i że chcemy go ułożyć w jakiś kształt, na przykład serduszka, bo tak nam się zachciało. Jeżeli będziemy mocno cisnąć, mocno próbować go przesuwać takimi energicznymi ruchami, mocno przyklepującymi, to nic z tego nie wyjdzie. Zupełnie nie będziemy mieć nad nim kontroli, bo budyń będzie nam odskakiwać za każdym razem, kiedy my mocno naciśniemy. A jeżeli będziemy sposobem delikatnie przesuwać tak po kawałeczku, to nagle się okaże, że mamy nad tą konsystencją bardzo dużą kontrolę. I właśnie tak należy pracować naszym coverem. Utwardzamy przez 60 sekund. Wacikiem nasączonym w wipe-offie przemywamy cały paznokieć, od skórek do wolnego brzegu. Pilnikiem 180 Slim wygładzamy kształt linii uśmiechu, jeśli jest taka potrzeba. Pilnik trzymamy pod kątem 90 stopni względem szkieletu. Poprawiając uśmiech, warto spojrzeć nie tylko z góry, ale również przekręcić rękę modelki i skontrolować kształt do góry nogami. Nasz mózg ma zaskakującą umiejętność niewyłapania asymetrii, jeśli patrzymy tylko z jednej perspektywy. Kontrolując jajo, warto spojrzeć na już zbudowane paznokcie, aby do siebie pasowały. Odpylamy powierzchnię i przechodzimy do zdobienia. Przeźroczystą hybrydą Glass Nostradamus pokrywamy szkielet przy linii uśmiechu, mniej więcej do połowy, i zamalowujemy całą ścianę. Podjeżdżając pod wąsy, czyli ostre zakończenie linii uśmiechu, pracujemy pędzelkiem do zdobień, np. 007, aby nie ubrudzić skórek. Jeśli produkt wypłynie nam na brzeg uśmiechu, nie przejmujemy się tym. Po utwardzeniu i tak to wypiłujemy. Glassem H2O wypełniamy resztę szkieletu. Następnie sypiemy na mokrą hybrydę ciętą folię Snowflake 4, Pixel Emerald i Syrenkę Black, pamiętając o tym, aby dobrze wklepać pyłki w szkielet. Powierzchnia ma być w całości pokryta efektami, ale na płasko, ponieważ po utwardzeniu szkieletu będziemy ją zalewać żelem i piłować. Im cieniej położymy ozdoby, tym więcej położymy żelu i tym mniejsze prawdopodobieństwo, że go przepiłujemy podczas nadawania kształtu. Nie martwimy się, jeśli pyłki przykleją się do powierzchni covera. To wszystko spiłujemy dosłownie kilkoma ruchami. Utwardzamy przez 30 sekund. Pora zalać pyłki żelem. Sięgamy po niedużą porcję Take Your Time'a, nakładamy go wzdłuż linii uśmiechu, pokrywając całą pozostałą część szkieletu. Pędzelek trzymamy pod kątem 45 stopni i bez gwałtownych ruchów rozprowadzamy żel. Dodajemy go do tego momentu, aż wyrównamy uskok pomiędzy coverem a wolnym brzegiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Warto wspomnieć, że podczas wtapiania ozdób w wolny brzeg kluczowe jest, jakim żelem przykryjemy to zdobienie. On musi być transparentny nie tylko przed, ale również po utwardzeniu. Nie ma nic gorszego niż widok pięknego zdobienia pokrytego zarzuconym żelem. Dlatego pamiętajcie o tym, wybierając swój żel. Perfect Clear albo Take Your Time, one świetnie się do tego nadają. Z drugiej strony też czasami Natalia tworzy takie zdobienia, które przykrywa sobie celowo Easy Shape Light Rosy, dlatego że jest to żel z efektem mgiełki i wtedy całe paznokcie Fantazy nabierają takiego fajnego natural looku. Także wiecie, zawsze dobieramy produkt do tego, jaki efekt końcowy stylizacji zamierzamy uzyskać. Po utwardzeniu przemywamy cały paznokieć wipe-offem i zabieramy się za piłowanie. Będziemy pracować pilnikiem o gradacji 180. Patrząc na paznokieć od frontu, zaczynamy od ustawienia pilnika równolegle do osi palca, następnie zaokrąglamy ruch, nadając kształt wolnego brzegu i przechodzimy do lewej strony paznokcia, gdzie pilnik ponownie trzymamy równolegle do osi. Przechodzimy do krawędzi bocznych. Pilnikiem Slim dorównujemy utwardzony materiał do krawędzi naturalnego paznokcia, trzymając pilnik równolegle do osi palca. Następnie prowadzimy pilnik łukiem do góry, zmieniając kąt nachylenia pilnika na 45 stopni względem osi palca. To samo robimy z drugiej strony, pilnując, aby obydwie krawędzie migdałka były jak najbardziej symetryczne. Przykładając pilnik 45 stopni przy skórkach, ścieniamy produkt i od razu przechodzimy do modelowania apexu i upper arch. Upper arch to linia przebiegająca od skórek do wolnego brzegu.
Apex to najwyższy punkt paznokcia, który powinien się znaleźć pomiędzy 1/3 a połową długości zbudowanego paznokcia. Modelując Apex i Upper Arch, Natalka pracuje kolistymi ruchami, co przy okazji wygładza powierzchnię paznokcia. Pora połączyć grzbiet paznokcia z krawędziami, aby stworzyć płynny, równy tunel. Pilnik prowadzimy na półokrągło od środka paznokcia do krawędzi z punktu widzenia tunelu. Zobaczcie, po lewej stronie już stworzyliśmy łuk, a po prawej za chwilę będziemy piłować. Zrobimy kilka ruchów, może kilkanaście, grunt, żeby nie przesadzić i nie zabrać zbyt wiele produktu. My dzisiaj pracujemy od góry do dołu, ale można też pracować od dołu do góry albo od dołu do góry i z powrotem. Spróbujcie sami, jak będzie Wam najwygodniej. Ostatni element do wypiłowania to linia włosa, czyli grubość tunelu. W migdałku salonowym do 3 powinien wynosić maksymalnie grubość karty kredytowej, czyli 8 mm. Ścieniając produkt w tym obszarze, nie odrywamy pilnika od powierzchni, ale też nie dociskamy zbyt mocno, żeby nie spiłować za dużo materiału, bo wtedy być może spiłujemy nasz pięknie wymodelowany uśmiech. Poza tym zbyt cienka linia włosa będzie się kruszyć podczas noszenia. Kształt mamy gotowy. Pora wygładzić rysy bufferem o gradacji 220. Pracujemy ruchami od środka na zewnątrz, ale to głównie ze względu na przyzwyczajenie Natalii, to nie jest reguła. I zabieramy się za końcowy etap, nabłyszczenie naszego fantazyjnego Frencha. Do tego celu użyjemy wet looka. Dopychamy go do skórek, pędzelek prowadzimy na płasko, delikatnie muskając powierzchnię. Pędzelkiem poruszamy się od linii włosa do centralnej części paznokcia, dzięki czemu uzyskamy ładną linię światła. Utwardzamy przez 60 sekund. Po upływie 1 minuty od wyciągnięcia ręki z lampy, top nabierze temperatury pokojowej i dopiero wtedy przemywamy dyspersję cleanerem Super Shine. I tak wygląda nasz efekt końcowy. Podoba się Wam fantazyjny French? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy to będą Wasze pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o fantazy Frencha. I pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Tutaj dzwoneczek Wam o tym może przypomnieć, jeżeli tracicie czasem poczucie czasu. W końcu szczęśliwi czasy nie liczą. Tymczasem dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć!